Cześć! Witajcie kochani na kanale Co ugotujemy to Jemy. Dzisiaj zrobimy, moi drodzy, serniczek japoński. Sernik japoński, takie bardzo fajne, wilgotne ciasto, puszyste bardzo, bo zachciało się nam na podwieczorek. No. Wiem, że to się dość długo piecze ten sernik, natomiast się przygotowuje bardzo ekspresowo. Za chwilkę zobaczycie, jak my to zrobimy. Bo my jesteśmy tak troszeczkę dzisiaj w biegu, bo dopiero co wróciłyśmy do domu, a już leci nam czas, do podwieczorka już mało zostało czasu, ale mimo wszystko my poczekamy na ten serniczek, bo warto. Pokażemy Wam, w jaki sposób go przygotować, więc zapraszamy Was do oglądania, do lajkowania, do subskrybowania tego kanału, jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem, a my działamy w naszej małej kuchni, w kuchni i zabieramy się do roboty, właśnie. Tak, roboty. Co potrzebujemy, żeby zrobić nasz pyszny serniczek, puszysty serniczek? Przede wszystkim, moi drodzy, 120 ml mleka, 6 jajek oddzielonych, żółtka od białek. Białka już mamy przygotowane do ubijania w tym rondelku. 60 g masła, 200 g serka. Jest to serek śmietankowy. No, u nas jest to, tak, można powiedzieć, że niezależnie od tego, jaka firma, natomiast no, jest to taki bardzo kremowy serek i lekko słony w naszym wydaniu, także to fajnie się będzie przełamywało smakiem ze słodyczą. Do tego jeszcze 60 g mąki pszennej, 22 g mąki ziemniaczanej, 1,5 łyżki cytryny, soku z cytryny, to jeszcze tego tutaj nie mamy przygotowane, ale zaraz przygotujemy. No i oczywiście cukier, 120 g cukru. U nas jest to cukier drobny, biały. Rozpoczynamy, moi drodzy, od wrzucenia tutaj do garneczka serka i masła oraz mleko. Wkładamy wszystko wkładamy do tego garneczka. Bierzemy mikser i łączymy te składniki na gładką masę. Marysia, mistrzyni miksera, proszę bardzo, możesz zacząć już łączyć. Tak na małych obrotach. O tak. Już jak widać nie ma żadnych grudek. Jeżeli, moi drodzy, Wasze składniki nie są jakby w jednej temperaturze, to można delikatnie podgrzać w kąpieli wodnej nasz garneczek, w którym chcemy połączyć te składniki. Najczęściej bywa tak, że masło jest w postaci grudek, a tego nie powinno być. U nas już jest wszystko ładnie połączone. Dobrze. I teraz dodajemy powoli żółtka. Możesz wszystkie na raz wrzucić nawet. O, dalej ubijamy. Moi drodzy, niestety, ale mamy chyba pecha, bo przestał nam działać mikrofon, chyba się bateria wyładowała, więc ja teraz nagrywam dla Was komentarz, taki nagrywany po filmie, więc tak, dodajemy sok z cytryny, do tego mąkę ziemniaczaną, ona troszkę nam przywiera do naczynia, ale można ją ładnie wygarnąć, mąkę pszenną także dodajemy. I to wszystko należy wymieszać. Czym się oczywiście zajmuje Marysia. Do ubicia naszych białek najpierw dodajemy szczyptę soli i wstępnie należy ubić może ze 2 minutki, tak aby jeszcze one nie były ubite na sztywno, ale jednocześnie już była lekka pianka i dopiero później dodajemy stopniowo po łyżeczce cukier.
po to, żeby cukier się stopniowo nam w tej piance z białek rozpuszczał. Tak, aby powierzchnia tego białka stała się taka lśniąca, błyszcząca i ciągnąca. Jest już nasza beza, można powiedzieć, zrobiona, bo białka z cukrem pięknie już ubite, a teraz pozostaje nam wmieszanie tych białek ubitych z cukrem do tej naszej masy twarogowo-żółtkowej. Będziemy początkowo robić to taką oto rózgą. Chodzi o to, żeby jak najmniej zniszczyć te białka, pęcherzyki powietrza w tych białkach. Dlatego robimy to bardzo ostrożnie, nie szarpiemy tak tym ciastem, tylko takimi ruchami łagodnymi. Marysiu, widzisz? Chcesz to porobić też? Możesz teraz porobić, tak? Tak, o, takimi ruchami. Widzisz? No, to działaj. A ja Ci będę dokładała tutaj tego białka. Tak szybciej troszkę. No tak. Dobrze, dokładnie. I oczywiście nagrzewamy piekarnik do 200 stopni. O, nasza masa już jest gotowa. Teraz tutaj mamy przygotowaną foremkę, więc wlewamy naszą masę do foremki wyłożonej także papierem. Popatrzcie, ja mam ją tutaj obłożoną papierem. Trzeba teraz zagotować wodę, bo będziemy piekli to ciasto w kąpieli wodnej. Trzeba jeszcze owinąć naszą tortownicę folią aluminiową. Więc już tutaj mamy gotową, dobrze. Więc tak, wkładamy naszą foremkę. Ewentualnie trzeba jeszcze uzupełnić trochę wodą. Tak, i wkładamy do nagrzanego do 200 stopni piekarnika i pieczemy 10 minut na tej temperaturze 200 stopni, a potem skręcamy temperaturę do 150 stopni i jeszcze 40 minut pieczemy. Tak wygląda nasz serniczek. Sprawdzę, czy on jest pieczony. Z uchylonymi drzwiczkami, tak? Zostawiamy go. Jeszcze przez 10 minut niech tak postoi. Serniczek, moi drodzy, się pięknie nam udał. Ma on taką, nie wiem czy to widać, taką konsystencję galaretki wręcz. Tak się trochę trzęsie jak taki suflet, można śmiało powiedzieć. Damy mu jeszcze chwilkę, aby ostygł. Z wierzchu jest on już całkowicie suchy, ale no, nie chciałabym go jeszcze teraz kroić, bo no, jest niebezpieczeństwo, żeby się troszkę za bardzo rozpadł nam.
Moi drodzy, nie tylko nam wysiadł mikrofon, ale nagrałam ostatnią scenę naszego tutaj pieczenia sernika bez włączenia nagrywania, więc w związku z tym mamy już zjedzone kawałki prawie do końca naszego serniczka, ale mimo wszystko jeszcze raz spróbujemy dla Was, ale i tak jest rewelacyjny, nie? Jak się kroi ten serniczek, to taki dźwięk jest, czyli taki wilgotny jest ten serniczek nasz. Lepszego nie jadłam. Słuchajcie, moi drodzy, to jest sernik rewelacja. Jest leciutki, jak chmurka. Nie można go porównać do zwykłego sernika. Co, spadło Ci? Nie. Więc naprawdę Wam polecamy ten przepis, bo jest on bardzo, bardzo smaczny. Więc lajkujcie, komentujcie, piszcie, czy kiedyś robiliście już sernik japoński. Jeśli tak, to jakie są Wasze wrażenia? Jestem też ciekawa, jak odbieracie takie ciasto, a może jeszcze spróbujecie, może ktoś z Was po naszym tutaj filmie zrobi własny sernik japoński. Napiszcie koniecznie, czy Wam wyszedł, bo tutaj trzeba troszkę precyzji zachować, jeśli chodzi o te składniki. Więc na pewno możemy z czystym sumieniem Wam ten przepis polecić, bo jest naprawdę cudowne ciasto. Więc my się już z Wami pożegnamy. Do zobaczenia. Pa, pa. Cześć. Cześć.